Dzień dobry Państwu, nie było vloga przez kilka dni, bo chciałem sobie odpocząć, a dzisiaj pakujemy się na wyjazd. Zrobiliśmy bardzo fajny film na kanał The Uwaga Powiedz. Bardzo go wam polecam. Kasia idzie na spotkanie z wynajętym Japończykiem w średnim wieku. Znaleźliśmy taki serwis internetowy, w którym można wynająć Japończyka w średnim wieku i sobie pójść z nim robić. Tam oni poszli do parku rozrywki. To jest naprawdę bardzo ciekawe, bo Japonia ma podejście do tego kompletnie inne niż my. Na przykład nam się to wydaje jakieś takie nieszczere na przykład. Natomiast argumenty, które przemawiają za tym, że to ma sens, mają sens. Zobaczcie film. Jestem już spakowany na podróż. Nie będzie mnie jakieś 2 tygodnie w Japonii prawdopodobnie. Albo tydzień, albo 2 tygodnie. Jeszcze nie zdecydowałem. Zaczek, walizeczka. Ostatnio cały czas mam ochotę grać w gry. Mój dawny Krzyś wewnętrzny, gracz, doszedł do głosu po długiej przerwie. Okej, czerwone drzwi. No to jazda. Ciągle też ostatnio wychodzi coś godnego uwagi. Tutaj mamy Uncharted, zaginione dziedzictwo. Ja grałem chyba we wszystkie gry z serii Uncharted. To są takie gry, które są naprawdę dla każdego przyjemne. Nawet jak ktoś nie lubi gier za bardzo, to zwykle Uncharted mu się podoba. Tutaj w tej części gramy Chloe. Ja zawsze byłem Team Chloe od Uncharted 2 na PS3. Jezu. No to zobaczymy, jak dużo uda mi się przejść dzisiaj, a nie mogę grać cały dzień. Muszę załatwiać sprawunki przed wyjazdem. Należą do... Ktoś ma takie okulary jak ja. Idziemy więc załatwiać sprawunki, muszę iść do banku, coś tam obczaić. Cieszę się, że wreszcie sobie gdzieś pojadę. 3 miesiące siedziałem tutaj na tyłku. Co prawda nie marnowałem czasu, bo trenowałem bardzo dużo, ale fajnie będzie zobaczyć nową część świata. Celowo jeszcze nie mówię, gdzie jadę. Patroni wiedzą już od paru dni, a wy się dowiecie być może pod koniec tego filmu, a może jutro dopiero, kto wie. Kolejna ważna misja na dzisiaj, kupić majty. Nie wincie mnie, że ja nagrywam o tym vlogi, skoro wy je oglądacie. To jest najbiedniejsza Tesla na świecie. Tesla przerobiona na reklamę Don Quixote z pluszowym pingwinem jako atrakcją w środku. Od jakiegoś czasu ze mną chodzi w ogóle, żeby wgryźć się trochę w kuchnię wietnamską. Nie, wcale nie jadę do Wietnamu, aczkolwiek chciałbym w sumie. Zjem sobie wietnamski obiad. Ta restauracja jest podobno całkiem smaczna. Całe szczęście oferują menu w 2 językach, więc wszystko jasne. No to zamówiłem. Dostałem takie coś. To było naprawdę smaczne. Wietnamska kuchnia jakoś tak mnie dezorientuje. Nie do końca wiem, co jem i te smaki są dla mnie zawsze zaskakujące. Chciałbym się jej troszkę nauczyć. To mnie szczerze mówiąc strasznie przeraża w byciu człowiekiem, że jak tylko przestajesz próbować nowych rzeczy, jak przestajesz próbować nowych rzeczy, jak przestajesz się starać, żeby szukać jakichś nowych rzeczy dla siebie, to automatycznie zaczynasz robić w kółko to samo. Znaczy na przykładzie jedzenia można to łatwo zobaczyć, nie? Ilekroć przestaniesz próbować nowych rzeczy, to twój mózg sobie tak
no znajdzie w kółko te 4 restauracje, które lubisz i mógłbyś je jeść codziennie. Co to jest za życie? Ale wiecie, trzeba próbować nowych rzeczy. Ja sobie ostatnio postanowiłem, że codziennie będę próbować czegoś nowego. Na zasadzie nowy tam jakiś snack, nowe danie w tej samej restauracji albo coś nowego z supermarketu. Tak po prostu, żeby jakoś tam doświadczyć troszkę więcej. Jeśli aktywnie się nie próbuje starać w tę stronę, to człowiek automatycznie popada w taką nieświadomą nudę. Zakupiłem od razu tradycyjny podarek z Japonii, który zawsze przywożę ludziom, KitKaty, smakowitej herbaty. To jest fajny prezent, bo jest takie oryginalne, dziwne, japońskie, ale przy okazji one są strasznie dobre. Otwórzmy kilka nowych paczek od widzów. Zupka chińska, tatuaże. Cześć, jeśli czytasz tę wiadomość, to ulegnie ona samodestrukcji za 3, 2... Jest paczka z napisem Yeah Bunny. Yeah Bunny. To jest dla Kasi, nie będę tego pokazywać. Zostawię Kasi jako niespodziankę. Parę osób ostatnio pisało o tym, żebym zrobił książkowy update na temat tego, co ostatnio przerobiłem. Chyba już ostatni raz wspomnę o Homo Deus. W końcu udało mi się skończyć. Ja nie lubię takich książek czytać za szybko, bo są tak skondensowane te książki Harariego na przykład, że przyjemnie się to czyta tak po jednej stronie, gdzie potem tę jedną stronę musisz sobie przemyśleć i wchłonąć. Tak jak w przypadku Sapiens starałem się zaznaczać ciekawe fragmenty i podobnie jak w przypadku Sapiens bardzo dużo jest tych fragmentów zaznaczonych. Bardzo mi się podobały przemyślenia autora w temacie wolnej woli. Przytoczę wam ciekawy przykład. Zakładając, że chcemy wyszkolić sztuczną inteligencję, żeby nam pomogła w trenowaniu na przykład biegania i powiemy, przypominaj mi o bieganiu, nie pozwól mi ominąć treningu, a na drugi dzień mówimy, że nie chce mi się dzisiaj trenować tej samej sztucznej inteligencji. To sztuczna inteligencja co ma zrobić w tym momencie? Która nasza intencja jest bardziej szczera i która jest bardziej mną w tym rozumieniu, że która jest właśnie tą moją wolną wolą? Bo jak się okazuje, każdy człowiek ma tak naprawdę kilka niezależnych głosów w sobie. Każdy powinien przeczytać jakąś książkę Harariego. Sapiens przede wszystkim polecam. Jeśli ktoś skończył Sapiens i chce więcej, nie może wytrzymać, to Homo Deus też jak najbardziej warto sobie wchłonąć. Przy okazji muszę wam przyznać, że ja czytam takie książki w dużej mierze jako research do Zapytaj Beczkę i sprawia mi dziką satysfakcję fakt, że taki głupi powierzchownie program jest. Często pisane są te żarty na bazie dość takiej całkiem solidnej naukowej literatury. Trzeba by pobiegać. Jestem taki dość przetyrany, bo strasznie dużo biegałem przez ostatni tydzień. No ale trzeba. Teraz będę miał przerwę przez pobyt. Udało się, trochę tam przebiegłem. Dzisiaj nie było jakichś ekscesów. Tylko jeszcze siłownię zrobiłem. Łaźnie. Teraz będzie tydzień odpoczynku od ćwiczeń, bo będę cały czas w ruchu. W takim innym ruchu, podróżniczym ruchu. Dobra, w sumie się spakowałem. Pojadłem. Poćwiczyłem. To trzeba pograć. Starałem się jak wytłumaczyć, o co chodzi w Uncharted. Tym z was, którzy nie wiedzą, o co chodzi w Uncharted. Uncharted to jest taka seria gier na PlayStation, już istniejąca od iluś lat, która jest takim Indianem Jonesem trochę. Przy czym te gry zawsze w swojej historii były takim szczytowym praktycznie osiągnięciem technologicznym tego, co na konsolach PlayStation da się osiągnąć. Jeśli chcecie sobie spróbować najnowszej części Uncharted Zaginione Dziedzictwo, to mam dla was jeden kod, wyślę go osobie, która napisze w komentarzu, jaka jest ulubiona gra na PlayStation 4 i dlaczego. Dziaba, dziaba, dziaba. Co to masz za potwora?
Bratanice Kingusie. Pozdrów Polskę. Pozdrawiamy Polskę, powiedz Kinga. Pozdrawiamy Polskę. Pozdrawiam rodaków. No a jako, że to już koniec dnia, to teraz powiem wam, że jadę do... Bonus dla wytrwałych. Lecę do Izraela.